Dzień dobry, 6 rano, witam z Was z Pekinu, Chiny. No i jak Pekin i Chiny, to wiadomo, że mur wielki. About 2,000 years ago. At the moment, there were different kingdoms in China. Many of them, some of them, they just built the high walls on the boundary to protect themselves. So they built the walls separately. So 200 years later, until Qin dynasty, there was an emperor named Shi Huang. He unified the whole China. His son, his general named Meng Tian, with 300,000 soldiers. So many people, not enough. And 1 million civilians. They cooperated together. After 10 years, they connected all the different walls together. So the real Great Wall came into being. The length was 7,000 kilometers. Godzinę później dojechaliśmy do punktu wejścia, nazwijmy to. Tak się nazywa miejscowość, a właściwie część muru, którą dzisiaj odwiedzamy. Chyba będziemy musieli troszeczkę mitów odnośnie muru rozwiać, bo wiele nieprawdy krąży po internecie. Jak na przykład to, że mur jest widoczny z kosmosu. Nie jest. NASA udowodniła, spojrzeli, nie widać. I z ciekawszych rzeczy pod wejściem jest Subway. To taki prawdziwy. Chiński, ale prawdziwy. Ta część muru, 1404, gdzieś tutaj jest napisane. Ogólnie budowa muru zajęła około 2000 lat. Pochłonęła mnóstwo śmierci do tego stopnia, że mur jest nazywany najdłuższym na świecie cmentarzem. Bo jak po prostu ktoś tam się przekręcił przy budowie muru, to go po prostu wrzucali do środka. Jeszcze z takich ciekawostek to w ogóle... to nikt tego nie mówi. To tutaj leci z megafonu. I najlepsze jest to, że też przy budowie tego muru używali sticky rice, czyli tego ich ryżu klejącego się, i dlatego też jest taki wytrzymały, podobno.